Weźmy się za rzeczy kolejnego Thick leather zbiega. gloves. They're probably insulated. To ciekawa wiadomość. Murad, quite a popular brand of cigarette. Whiskey. Of poor quality. My life has changed thanks to Pastor Gordon and my faith. Okej. Benjamin, mój synu. Byłbym zachwycony, gdybyś pomógł mi poprowadzić kolejny bankiet dobroczynny, który ma mieć miejsce w niedzielę po mszy. Twoja dobra wola przynosi tyle radości i wiem, że mogę na tobie polegać. Wiem, że twoje życie zaczęło się w grzechu, czułeś się odrzucony i osamotniony, co sprowadziło cię na ścieżkę przestępstwa. Znalazłeś jednak w sobie siłę na zmiany, stałeś się dobrym człowiekiem. Pan nasz okaże ci łaskę. Zawsze jesteś mile widziany w naszym kościele, mój synu. O, szczęść Boże, pastor Gordon. Electrical wires. Szanowny panie Garrett, jesteśmy zobowiązani poinformować pana, iż mimo wywłaszczenia nadal jest pan winien bankowi sporą sumę pieniędzy. Prosimy bezzwłocznie skontaktować się z działem wpłat, w przeciwnym razie będziemy zmuszeni zgłosić tę niefortunną sprawę policji. Pan Stewart, dyrektor finansowy, Bank Angielski. No to mamy motyw tutaj, na mój rozum. A book. Karl Heinzen's 1848 Der Mord, with a bookmark. This terrible passage is apparently appreciated by Garrett. Jeśli musisz wysadzić w powietrze pół kontynentu i urządzić rzeź, by zniszczyć partię barbarzyńców, jesteś pozbawiony skrupułów i sumienia. Każdy, kto nie czułby się spełniony, poświęcając swoje życie zaszczytowi zamordowania miliona barbarzyńców, nie jest godzien miana prawdziwego republikanina. Zgadzam się, cóż za przenikliwość. A wydaje mi się, że z podejrzanych należałoby wykluczyć pana Butchera. Dobrze, przesłuchajmy sobie podejrzanych. Please, escort this suspect for interrogation. Good day to you. My name is Sherlock Holmes, and I am assisting the police with their investigation. I'm Benjamin Fowler, and I was arrested by mistake. I swear it. You have not been arrested, Mr. Fowler. You are here as a witness. Oh, but I saw nothing. I swear. Let me go. Palacz? Dwoma rękoma by palił? O! Benjamin Fowler, mężczyzna około lat 40, to pracownik fizyczny, zajmuje się rekonstrukcją posągu znajdującego się na placu, co jest powodem jego obecności na miejscu wypadku i wynikających zeń odniesionych obrażeń nogi. Pan Fowler ma tatuaż psa, znamie członków gangu, który próbuje ukryć. Pożółkłe paznokcie wskazują, że pali. Jest człowiekiem wierzącym. Could you tell me what you were doing at the scene of the accident? I was working on the square's statue. I work for the council. I swear it. Do you ever work with electricity?
Yes, sometimes. I repair electric lampposts, but I'm not a specialist. I swear it. It's new, isn't it? And complex and dangerous. I understand. Mr. Holmes, I know you're a great detective and you understand me, so please let me go. I know nothing, I swear. Yes, you swear it, I know. Boże, jaki irytujący gość. Mr. Fowler, does the name Rasco ring any bells with you? First time I ever heard it, I swear. Zobaczmy sobie, czy coś wie o Rasco. Rasco to tatuaż psa. But your tattoo Kaboom! resembles his. You are in his gang, are you not? No, it was a long time ago. I already forgot, I swear it. I just picked a few pockets for him when I was a young fellow. But I ain't proud of what I did. All my family, my parents, my brothers, dogs and cats all died when I was a lad. I wouldn't have survived otherwise. Powiedzmy, że jestem w stanie ci, gościu, uwierzyć. Please, escort this suspect for interrogation. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. Thomas Garrett. Why am I here? You are a witness to murder. Of course. Well, it wouldn't be the first time that the police jailed an innocent man in order to close a case. No one has been charged yet. Yet. Dlaczego kaszle? Przypuszczam, że jest chory jakiś. Albo ćpun. O, fuj. Oj, proszę, trafiony. Thomas Garrett jest osobą agresywną, nosi symbol anarchistów, nie lubi policji i jakichkolwiek form władzy. Jasno wydaje się to, że jest ubogi, gdyż jego ubrania są stare i znoszone. Pan Garrett wykasuje czarną powłocinę, co jest symptomem krzemicy. Garrett jest chory. Specyficzne opatrzenie na jego palcu podpowiada, iż musi on pracować przy elektryce. Co pan widział Did you za... perhaps see anything in particular during or after this disaster? Yes? I saw part of your bourgeoisie burn up and explode. It was spectacular. Why did you remain in the square? Why not seek shelter? Like the rest of the sheep, there were some wounded comrades, workers. I wanted to help them. You have a severe cough. Are you suffering? It's only a cold. Why not be honest with me? You are spitting up black fluid. Ah, well observed. Yes, I have enough coal dust in my lungs to fuel an entire London district. You were a miner then? Since the age of 13, yes. At the Newcastle mines. 15 years of hell. Those were bloody times. But now it's over. I don't want to die in those holes like my father and my brothers did, in order to line the pockets of the rich. Coś mi się zdaje, że i tak długo nie pożyjesz. Do you have any electrical knowledge? How do you know about that? You a mind reader? There are electrical wires amongst your belongings. Clever. Yes. I teach electrics to my comrades, since I'm currently without paid work. I'm self-taught, so we're not as dumb as you might think. And I don't want to work for bosses anyway. Ja sobie zajrzę... Ja sobie zajrzę do ekranu dedukcji i najwyżej spotkamy się za chwilę, chyba że będzie to jakieś coś szybkie i... No, okej, mamy 4 połączone wskazówki, zatem coś może z tego wywnioskujmy.
Anarchiści sprzeciwiają się idei państwa, kapitalizmowi i relacjom rynkowym, ale Thomas Garrett ma długi w banku. Pułapka elektryczna w powozie technicznym została przygotowana profesjonalnie. Thomas Garrett nie miałby do tego wystarczającej wiedzy. Myślę, że miałby. Przeszłość kryminalna. Benjamin Fowler był w młodości bandytą, ale od tego czasu zmienił swoje nawyki. Benjamin Fowler pracuje czasem przy instalacjach elektrycznych, ale nie jest specjalistą. I to wątpliwe, by wiedział, jak skonstruować tak śmiercionośną pułapkę. Fowler ma wystarczającą wiedzę, by naprawiać latarnie elektryczne, co mogło pozwolić mu na stworzenie śmiercionośnej pułapki na powóz. Nie wydaje mi się, żeby to był pan Fowler. Jak na razie obstawiam tego Garretta, ale może gra chce specjalnie nas ukierunkować w tym kierunku, a potem na przykład zaskoczyć. Zatem to jeszcze będzie ulegało zmianie. Ja tymczasem udajmy się do szpitalu Ormond. I oto jesteśmy na miejscu. Bardzo ciekawa kompozycja tutaj. Zastosowanie kółek przy szafie. Dziwne to i intrygujące zarazem. A gdzie jest może jakaś obsługa tego szpitala, czy coś w tym stylu? Ja tutaj sam się będę błąkał? Nikt mi nie udzieli żadnych informacji? Nie skieruje do łóżka pacjenta? I'm apparently in the children's ward. Może na kartach coś będzie pisać. No Sherlocku, co się dzieje z twoją koordynacją ruchową? Jeszcze tam sobie nie zaglądajmy, a obejdźmy to dookoła. I'm apparently in the children's ward. To już zaobserwowałeś troszkę wcześniej. Dobra, najwyraźniej Sherlock nie dokona tutaj żadnej innej błyskotliwej obserwacji. Merrill Butcher. A jednak, myliłem się. Mr. Butcher's wife. Już niestety nie żyjąca od około 10 lat. Panie Butcher, potwierdzam, iż jesteśmy skłonni przyjąć pana córkę do naszego szpitala. Poniesie pan wszelkie koszty podróży, rzecz jasna zwracając uwagę na stan zdrowia córki. Ponadto musi pan ponieść koszty jej zakwaterowania oraz opieki medycznej. Nie jestem w stanie podać ostatecznej sumy w tym liście. Będzie ona zależeć, rzecz jasna, od stanu zdrowia pana córki. Ostrzegam jednak lojalnie, iż może to być spora suma. Dr Medin, Szpital Uniwersytecki. Admission file at Karolinska University Hospital in Stockholm. Co tutaj, to też jest motyw, tak? Być może nie miał wystarczająco pieniędzy, aby opłacić pobyt córki w szpitalu i potrzebował dodatkowej fuszki. A young woman lost her life. To jakaś aparatura. Pogadajmy z nim zatem. Mr. Reginald Butcher, I've come from Scotland Yard. Might we talk? All right, but not too loudly. She's finally asleep. Is she your daughter? My pretty little Merrill. She's very ill. Now look, I'm sorry I ran, but I had to see Dr. Blowberry today and the policeman wouldn't listen. Don't worry. I understand now. Właśnie, my też jesteśmy ludźmi.
I nie generalizujemy. Prezent od córki na 100%. Inaczej czegoś takiego raczej nie nosił. Teraz mnie troszkę zastanawia, dlaczego wyczyścił buty. A postawmy sobie na to. To i tak nie będzie nic istotnego raczej. I sprawdźmy nieprecyzyjny portret postaci, czyli być może kiedyś wiodło mu się lepiej. Pracuje na kolei, jest przygnębiony ze względu na chorobę córki, którą bardzo kocha. Jego buty są wypolerowane, z całą pewnością zostały niedawno wyczyszczone. Woli drogie ubrania, ale stać go tylko na rzeczy z drugiej ręki. Pan Butcher kocha swoją córkę i nie wstydzi się nosić dziecięcej bransoletki, by okazać swoje uczucia. Can she be cured? It'll take a long time, but I'm confident that we'll win this fight. I can't bear to think otherwise. Yes. It's probably just a question of money. What are you talking about? It's a question of willpower, and my daughter will win. I do hope so. Although the treatment at the Karolinska University Hospital is very expensive. Yeah, it's our only hope. Thanks to the good Dr. Blowberry, she finally has a bed. We're going out next week. It's our last chance. Do you have children? Yes. I have a daughter too. We'd sacrifice our lives for our children, would we not? Yes. Of course, yes. What do you do for a living, Mr. Butcher? I work at the office of the Underground Electric Railways Company. Then you must be familiar with electrical devices. I am indeed. Why do you ask? It is of no consequence, but tell me, what are the reasons behind the problems you're experiencing at work? Problems? What do you mean? List z pracy. You have already received a written warning. Yes. I'm often late to work. My boss doesn't understand my situation. It's difficult since my daughter became ill. I see. Coincidentally, we found one of your company's cabs in the square where the accident occurred. Really? Why was it there? I have no idea. Do you? No. But a week ago we had a technical cab stolen, along with its tools. Do you think that could be the one? It's possible. Shh. Meryl's asleep. No i tak się sprawa ma. Być może to sam pan Butcher za jakąś opłatą dostarczył ten powóz. Widzę, że musimy wrócić jeszcze do Scotland Yardu. Zatem udajemy się tam, a potem udamy się na obszar wypadku, szukać miejsca, skąd mógł wyjechać powóz techniczny. Udajmy się tutaj do tego pokoiku. I o czym ja tu zapomniałem? O tym. O rzeczach ofiar. Belongings of the victims. Rasko and his acolyte. A standard deck of playing cards. A normal pocket knife. A Webley revolver. Rasko is fond of licorice. Huh. A police report about Rasko. He's only a minor criminal. Mauricio Alfredo Vincente, znany również jako Rasko, przywódca niewielkiego lokalnego gangu, którego członków można rozpoznać po jego znaku, tatuażu psa. Gang był zamieszany w przestępstwa na tle przemocy, rabunki, kieszonkostwo itp.
teraz możemy z czystym sumieniem z powrotem wrócić na miejsce wypadku. Uczyńmy zatem tak. Tutaj jest pojazd techniczny. A zobaczcie, jaka ciekawostka. Ciekawostka taka, że ciała zostały uprzątnięte. Zobaczmy, skąd mógł wyjechać ten pojazd. This is an absolute disaster. Może dostrzeżemy jakieś ślady. No właśnie. Mud. Oof, smells bad. There was a collision here. Fresh paint, but from something else. The technical cab collided and stopped here. Barrel&Bucket shop. The lock was forced. A trail of mud goes through the entire room. Gniazda węży i spisek. Przy wyburzaniu starego domu z dzielnicy Saint-Victor budowniczy znaleźli gniazdo węży, w którym wiła się ponad 100 osobników. Błędy w napisach wcale mi nie przeszkadzają. Gady zamieszkiwały dawno wysuszoną studnię. Wewnątrz znaleziono szkielet dziecka, które zapewne wpadło do środka i zginęło. Zaskoczeniem jest fakt, iż szkielet ściskał w dłoni teczkę w kolorze marokańskiej czerwieni, która prawie całkowicie uległa rozkładowi. Jedynym co pozostało był skrawek papieru ze słowami „nie zdrać spisku”. Zanim wejdziemy sobie do dalszego pomieszczenia, zobaczmy, czy niczego nie przegapiliśmy. Nie. O, sejfik jakiś. Nie chcesz się, Sherlock, włamać do sejfu? To dziwne. No ale cóż, nie będę naciskał. Wow, teraz mamy potrójne. Czyli. Zróbmy sobie tak. Tak. I tak. No co dalej? Pousuwajmy to wszystko. Użyjmy tego. I czego by tutaj jeszcze użyć? I tego. A workshop. Saleable items are produced here. I zobaczmy, co tutaj się wyprawi. Przypuszczam, że coś będzie pod tym. Mud. Oof, smells bad. I jeśli miałbym zgadywać, to zapewne będzie to jakiś tajemniczy tunel.
To sobie sprawdzę dookoła i już patrzymy, co tam jest. Nie niecierpliwcie się. Tym razem pulsatowego cięcia nie będzie, chociaż w zasadzie jeszcze tego nie wiem w tej chwili. Także wszystko jest możliwe. It looks as though the carpet was placed here intentionally. Usuńmy go. O! An old access point to the sewers. An old access point to the sewers. Idźmy tam, no, jak skoro sprawdziliśmy.